Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie mnie kojarzysz, ale nie słyszałeś nigdy żadnego mego słowa. Ci, którzy mnie stworzyli, robili tak już wiele razy, że odbierali mowę takim jak ja. Myśleli, dlaczego w ogóle mam się odzywać? To nie ma sensu. Istnieję tylko po to, by żywi mogli mnie dręczyć. I przyznam, że tym razem cholernie dobrze im to wyszło. Przerośli samych siebie. Wiedz zatem, że przeżyłem traumę na Strogos, mimo iż jestem genomem zer i jedynek. Opowiem, co tak naprawdę się wydarzyło, jak wyglądała ta potwornie bolesna, neurotyczna przemiana, bo ona najbardziej ci się spodobała z całej gry, nieprawdaż? Oj, doskonale to wiem, bo przecież świetnie znam ludzkie umysły, w których się narodziłem. Nazywam się Kapral Matthew Kane, mam 23 lata i jestem jedynym strogiem o wolnej woli. Nie powiem, że dałem się złapać jak ostatni debil, bo byłoby to kłamstwo. Schwytał mnie sam Makron, skrzeszony dowódca strogów, więc w pewnym sensie dostąpiłem wielkiego zaszczytu, że zajął się mną cyborg najwyższy w hierarchii. Dopadł mnie, gdy próbowałem samotnie wyłączyć pompy, by szeregowy technik Johann Strauss mógł przegrzać elektrownię i uszkodzić Tetranode, moduł sieci komunikacyjnej strogów. Nawet ten supermózg Johann, którego problemy egzystencjalne zawsze bawiły mnie do łez, nie mógł przewidzieć, że zniszczony Makron powróci, większy, potężniejszy i bardziej niebezpieczny. Zablokował drzwi hali, w której się znajdowałem. Przód wysłał swoich 2 mechanicznych sługusów o ciałach pająków, by walką zamęczyły mnie na śmierć, a amunicja poszła w diabły. Zniszczyłem albo zabiłem obu. Nie wiadomo, czy były to roboty, czy powaliłem cyborgów. Możliwe, że w egzoszkieletach zamknięto zniewolone, okaleczone ciała moich dawnych kompanów, o wypranych przez neurocyty mózgach. Gdy oba mechy leżały na zimnej, metalowej nawierzchni, zjawił się dowódca strogów w całej swej 7-metrowej okazałości. Śmiał się przerażająco. Drobnymi ślepiami wyzierającymi ze świńskiej gęby szukał mnie po sali. Mokry od potu, z sercem wojującym w piersi, schowałem się za filarem. Ręce mi się trzęsły. Niemalże upuściłem hiperblastera. Makron nie śpieszył się, pewien zwycięstwa nad malutkim żołnierzykiem, jakim byłem dla niego. Skutecznie wypłoszył mnie granatami z cienia rozlewającego się za filarami. Instynkt przetrwania zabronił mi samobójczo rzucać się na bombę, co byłoby najlepszą opcją w tym momencie. Wybiegłem więc na środek hali, chcąc walczyć o życie. Naćpany adrenaliną, wrzasnąłem. Puściłem serię z hiperblastera, ale równie dobrze zamiast plazmą bojową mógłbym rzucać w Makrona kulkami waty, mając nadzieję na uszkodzenie grubego pancerza. Gigant posłał matnię energetyczną w moją stronę, która oprócz tego, że uniosła mnie nad ziemię, prosto w jego łapska, to jeszcze sparaliżowała dokumentnie i odebrała świadomość. I tyle. Szlak trafił misję. Ocknąłem się, leżąc na mobilnym stole operacyjnym, który z cichym świstem sunął po szynie, półmrocznym tunelem. Odebrano mi sprzęt i zbroję. W ogóle wszystko mi zabrano, razem z godnością Marien, i zostawiono całkiem obnażonego. Oj tak, nie miałem na sobie kompletnie nic, bo jaki byłby sens w pozostawieniu ubrania, skoro strogowie mieli mi... w grze dla dorosłych, w którą grały 8-latki, by przecież tego nie pokazano. Zauważyłem, że brakuje mi odzienia, gdy ledwie uniosłem głowę, gdyż reszta ciała została sparaliżowana. Musiałem dostać jakąś neurotoksynę, dlatego darowano sobie zabezpieczenia. Lampy przesuwały się pod sufitem, w regularnych odcinkach czasu waląc jarzeniową bielą po oczach. Gdzieś daleko ludzkie wrzaski wypierały odgłosy pracujących, mechanicznych urządzeń. Ogarnął mnie paniczny strach, niczym rzeźne zwierzę, które ujrzawszy wnętrzności towarzyszy i spływającą posokę, pojęło, że idzie na śmierć.
Wiedziałem, gdzie trafiłem. I jak skończę. Bo możliwość była tylko jedna dla Marine, którego zabrano do centrum medycznego Strogów. Trwała wojna. Ginęło wielu po obu stronach, lecz Strogowie mieli tę przewagę, że wyłapawszy naszych, czynili z nich cybernetyczne, sterowane neurocytami pokraki. Podczas procesu strogizacji świadomość delikwenta pozostawiano sprawną, by biernie mógł obserwować, jakie potworności spotkają niebawem jego ciało. Albo może iniekcja neurocytu tego wymagała. O Boże! Skoro ateista wzywał niebiosa, było naprawdę źle. Wózek nieśpiesznie przesuwał się naprzód, niczym wagon w domu strachów. Tyle, że stłumionych krzyków cierpienia, dochodzących za węgła, nie wywrzaskiwano na niby, a ściany utytułane były prawdziwą krwią. Jej metaliczny zapach przyprawiał o mdłości i zawroty głowy. Skąd się ona tam wzięła, skoro wokół nie było widać żadnej maszynerii medyczno-rzeźniczej? Tylko prosty, niekończący się tunel. Czyżby Strogowie celowo uwalili nią korytarz, chcąc w preludium odebrać nam zmysły? Próbowałem się jakoś uwolnić, chociaż wypaść z leżanki. Nic z tego. Znów spojrzałem przed siebie, przekrzywiając głowę ledwo o kilka stopni. Zauważyłem nieopodal takiego samego nieszczęśnika schwytanego przez Strogów. Również go rozebrano i unieruchomiono. I pewnie też balansował na granicy szaleństwa. Stoły zatrzymały się. Żołnierza przede mną nakryła wielka, metalowa bryła, wydrążona w środku. Tkwił tam jakiś czas. Gdy uniosła się na prowadnicy ku stropowi, dostrzegłem, że z Marine nic się nie stało. Odjechał i zniknął za rogiem, po tym, jak taśma znów ruszyła. Niebawem moja leżanka zatrzymała się pod sarkofagiem. Spiąłbym w panice mięśnie na kamień, gdybym mógł, ale leżałem jak worek ziemniaków. Nakryto mnie karapaksem. Ciało skrupulatnie zostało zeskanowane setkami wiązek laserowych. Zbadano każdą komóreczkę organizmu. Nie bolało. Jakby robiono mi zdjęcie rentgena. Ku jeszcze większemu przerażeniu domyśliłem się, po co Strogowie to robią. Bryła uniosła się. Ruszyłem dalej. Skręciłem. Oczom ukazała się niewielka hala z dyspozytornią, lewitującymi medykami Strogów i pomostem, na którym ślęczeli ciężko zbrojni strażnicy, pogardliwie spoglądając na szynę. Całość nieco przypominała montażownię samochodów. Leżanka żołnierza z przodu przekręciła się o 90 stopni. Trysnęła na niego z sykiem jakaś rozpylona ciecz. Pewnie dezynfekcja. A potem serce podskoczyło mi do gardła, gdy igła scalona z ramieniem montażowym wbiła się w pierś kamrata. Nigdy nie słyszałem tak przeraźliwego krzyku, wydobywającego się z gardła dorosłego mężczyzny. Byłem tak zatrwożony, że popuściłem jak niemowlę. Szybko to zauważono i zareagowano. Para chwytników zakleszczyła się na mych ramionach i znalazłem się w górze. Wysunęły się kolejne urządzenia. Jedno oblało łóżko płynem pod ciśnieniem. Z drugiego syfonu trysnęła na me ciało szczypiąca ciecz, czyszcząc je i dezynfekując do cna. Znów znalazłem się na zimnym metalu. Moja słabość opóźniła nieuchronne tylko o kilkanaście sekund. Jak skończony idiota wierzyłem, że w ostatniej chwili wpadnie do hali mój oddział nosorożec z porucznikiem Wossem na czele. Zabiją Strogów i mnie uwolnią. Zatrzymałem się pod ramieniem hydraulicznym. Czas zwolnił jak w czarnej dziurze. Zdążyłem zarejestrować, że Strogowie wymienili igłę na nową, nim znalazła się między moimi żebrami. Jakby chciano na nią nadziać serce i żywcem wyszarpnąć z piersi. Szum krwi w głowie zagłuszył mój wrzask, przypominający zachłyśnięcie się wodą. Nigdy nie doświadczyłem tak ogromnego bólu. Strogowie nie dawali nam środków znieczulających. Niemalże odpłynąłem. Przez kapilar wtłaczano coś zielonego do organizmu. Mój krwiobieg zwariował. Myślałem, że pęknie mi serce.
które zdawało się rosnąć jak nadmuchiwane. Ciało broniło się. Kończyny drgały. Straciłem kontrolę nad oddechem. Nie wiadomo, czy z paniki, czy postarały się o to specyfiki strogów. Medyk podleciał do mnie na dysku antygrawitacyjnym i lustrował okolice szyi pomarańczowymi oczami, tkwiącymi nad zakazaną mordą. Coś mu nie pasowało. Dał mi 2 zastrzyki i nożem zrobił nacięcie od szyi po pierś. Znów jechałem tunelem do następnej stacji. Ponownie ujrzałem przewodnika biernie prezentującego mi, z czym wkrótce będę musiał się zmierzyć. Jezu Chryste! O kurwa pierdolona mać! To piły tarczowe jak do jebanego drewna. One na żywca obcinały Marin ręce i nogi. Kilku strogów stało na peronie i gapiło się na to z satysfakcją. Nie, ja nie chcę. Boże, zabij mnie, błagam. Wy ścierwa, skurwysyny. Krzyki biedaka urwały się. Umarł? Wykrwawił się? Taśma ruszyła. Nadeszła moja kolej. Piły złożyły się na moment, czekając na kolejną ofiarę. Latały wokół nich małe roboty techniczne, czyszcząc je i odkażając. Bzdurą więc było, że strogowie mają za nic higienę. U nich to podstawa, by nowy piechur im się nie rozsypał. Taki szczególik. Zatrzymałem się. Ostrza zniżyły się i ożyły. Zaświstały rozpędzające się zębate tarcze. Nie da się tego opisać słowami, co przeżywałem, gdy 4 wirujące ostrze obcinały mi zdrowe kończyny. Nogi w miejscu ud, ręce poniżej łokci. Dewastowano ciało, o które tak przecież dbałem. Dalszych szczegółów nie pamiętam, bo wszystko eksplodowało bezgranicznym bólem. Krew trysnęła tak gwałtownie, że niedotleniony mózg zamarł. Ocknąłem się tylko na chwilę, by skonstatować ze zgrozą, że rozżarzone do czerwoności ramiona mechaniczne karteryzują moje tkanki, żebym się nie wykrwawił. Jeśli została mi w ogóle choć kropla krwi, znów zemdlałem. Obudziły mnie hałasy pracującej maszynerii, świst szyny pod spodem, rozmowy strogów. W sumie bez znaczenia. Tym razem los nie okazał się łaskawy, bo wrednie przywrócił mi świadomość i musiałem spoglądać na kalekę, jaką się stałem. Widzieć przypalone kikuty. Byłem potwornie blady. Bałem się spojrzeć, czy zachowali chociaż moją męskość. Zacząłem szlochać. Łzy płynęły mi tak gęsto, że myślałem, iż wyleję z siebie całą wodę, jak zapewne stało się z krwią. Wcześniejsza nienawiść do strogów zmieniła się w tępą rozpacz, najgłębszą czeluść depresji. Było mi wszystko jedno, co dalej się stanie ze mną, byle zakończył się wreszcie ten koszmar. Kolejna stacja, implantologia. Okaleczano nas makabrycznie, by w miejscu bezużytecznych zdaniem strogów kończyn wstawić lepsze, mechaniczne zamiast organicznych, byśmy mogli biegać szybciej, walić mocniej i skakać dalej, zostać wojownikami. Postradałem zmysły. Wszystko stało mi się obojętne. Nawet zacząłem się uśmiechać do światła i lamp, gdy te zaatakowały źrenice intensywnym błękitem ultrafioletu. Widziałem jak przez mgłę zarysy sylwetek patrzących na mnie strogów. Z kilku stron syknął rozpylany gaz dezynfekujący, kojarzący się z ciężką mgłą. Do szczątków rąk i nóg przykładano implanty, barwy pomarańczowej, jak u cybernetycznych piechurów. Wrzeszczałem, który to już raz tej feralnej godziny, gdy scalano je z moim wykastrowanym organizmem, łącząc głęboko z układami. Na koniec zanitowano styk tkanek i biometalu, czy czymkolwiek była substancja scalająca. Mówiąc o końcu, chodziło o kończyny. Nawet nie przeszedłem bowiem połowy koszmaru. Ogromna, elastyczna płyta nasunęła się na korpus i zaczęto scalać ze mną karapak z pancerza, po prostu wbijając podzespoły w ciało. Krew znów się polała, ale w mniejszej ilości.
Serce też nie waliło jak poprzednio, kiedy było w stanie rozwalić żebra skuteczniej od strogów. Gdy załatwiono sprawę piersi, zostałem obrócony na plecy i powtórzono cały chory, infernalny proces. Na następnej stacji wyłupiono mi oczy. Wbito 2 duże igły, które wewnątrz gałki wysunęły haczyki i bezpardonowo je wyszarpnięto, razem z delikatnym unerwieniem. Nie miałem już sił, by krzyczeć. Ostatnie w swoim życiu łzy straciłem kilka minut wcześniej. Powiedziano mi kiedyś, że ciało ludzkie potrafi wytrzymać tak wiele, ale przy strogizacji każdy człowiek umarłby na początku procesu. Teraz rozumiałem, dlaczego faszerowano nas na starcie tak ogromną ilością dopalaczy, inhibitorów i całą resztą chemii w tych wtłoczonych stężeniach. Oczy również dano mi nowe. Dawne nerwy zastąpiono nowymi, precyzyjnie pakowanymi do czaszki mikroaparaturą. Muszę przyznać, że gdy spojrzałem nimi na świat, widziałem o wiele lepiej, ostrzej. Miały na podglądzie coś w rodzaju lotniczego chudu, lecz z wciąż niezrozumiałymi glifami strogów. Obejrzałem swoje metalowe ręce. Zgiąłem i rozprostowałem palce. Mogłem poruszać nogami. Były ciałem obcym, lecz czułem je jak własne. Jeśli chodzi o syntezę tkanki i biometalu, strogowie doszli tu do perfekcji. I znów jechałem. Światła po staremu przesuwały się u góry. Czułem się dziwnie odprężony. Zapewne za sprawą specyfików, których miałem w ciele więcej niż własnej krwi. O ile zostawiono mi chociaż kilka kropel, bo wampirza bladość nie była wytworem mojej wyobraźni. Ostatnia stacja. Najgorsza. Tu bowiem umrze Matthew Kane, a narodzi się strog wiernie wykonujący rozkazy, przesyłane z ogniwa do neurocytu. Cyborg pozbawiony wolnej woli i prawa wyboru. Igła zawisła nad moją głową. W oddali coś rzęzieli strogowie, spoglądający na mnie z peronu. Stadionowe światła znów raniły źrenice. Uderzenie. Wszechświat eksplodował bielą hipernowej, a potem opalizowały kolory jak odbłyski na jeziorze liźniętym zorzą polarną. Krew spływająca z czoła zalała mi oczy. Rozmazałem ją po twarzy nadgarstkiem, lecz odzyskałem widzenie. Podleciał do mnie mały robocik i zasklepił ranę klejem molekularnym. Strogowie? Zacząłem rozumieć ich mowę. Jakbym wychowywał się wśród nich od urodzenia. Rozmawiali o jakichś sektorach, podawali liczby, odpowiadali na raporty. Widziałem nad sobą tablicę holograficzną, już nie z geometrycznymi bazgrułami, ale klarownym pismem. Implantacja neurocytu do obiektu 2723, głosiła informacja. Witaj, żołnierzu. Rzekł do mnie Gunner, który pojawił się przy leżance. Jeszcze tylko skasujemy ci pamięć i będziesz nasz. Na jego skinienie podleciał medyk i wbił igłę w ramię. Prawie natychmiast zasnąłem. Ocknąłem się w walcowatym akwarium, wypełnionym zielonkawą, gęstą zawiesiną, w której tkwiłem jak okaz w formalinie. Oddychałem nią niczym płód, strojent. Dzięki programowi neurocytu wiedziałem, jak ta substancja się nazywa. Była tym dla strogów, czym woda dla ludzi. Dodatkowo wzmacniała i regenerowała ciało. Rzeczywiście cały ból poszedł w niepamięć. Już nie jechałem na łóżku, a potężne chwytniki przynosiły pojemnik nad ziemią, podobnie jak kolejne zabierające ciała nowych strogów. Człowiek, którego obserwowałem przez większość procesu strogizacji, też był w jednym z nich. Tyle, że człowiekiem już nie był. Przeraziłem się. Czy też tak wyglądam? Przynajmniej świadomości mi nie odebrano, mimo tkwiącego w głowie neurocytu. Ale lada chwila miało się to skończyć. Głowica transmutująca, wyglądająca jak metalowa łepetyna tasiemca z czerwonym okiem HALA 9000 po środku, aktywowała chipy. Marine przede mną został już prześwietlony. To koniec. Żegnajcie, szepnąłem bezgłośnie, o dziwo myśląc o nosorożcu. Oddziale, który właśnie wpadł do sali. Porucznik Scott Voss, sierżant Morris, sanitariusz Anderson, kapral Rhodes,
No chłopaki, lepiej późno niż wcale. Morris z Andersonem rozwalili Gunnera stojącego przy panelu kontrolnym oraz lewitującego medyka. Woz zestrzelił aktywator, a potem sierżant chciał rozwalić mnie. Porucznik zniżył dłonią lufę jego broni w ostatniej chwili, każąc Andersonowi zrobić odczyt. Ten oznajmił, że strogowie nie mają nade mną kontroli. Tak oto rozsądek Vossa ocalił mi życie. Porucznik zawsze we mnie wierzył. Nawet w takiej sytuacji postanowił dać mi szansę. Kochani Marines, lecz dawna miłość skończyła się tu i teraz. Ściągnęli mnie na dół. Opróżnili kapsułę ze strojentu. Rhodes wystrzelił parę kul w szybę, która pękła, po czym wybił otwór kolbą broni, by mógł wyjść. Witaj w świecie żywych, Kane, powiedział Voss, ale bez przekonania. Rzucił po prostu z fałszywą życzliwością, by rozluźnić jakoś neurotyczną atmosferę. Marines cofnęli się, gdy wychodziłem sztywno z akwarium. Nie uszło mej uwadze, że nawet Voss trzyma palec na kabłonku w pogotowiu. Współczuli mi. Jaki się mnie bali. Mimo zapewnień Andersona co do nieaktywnego neurocytu, który sam z siebie nie ma prawa się włączyć. Z zażenowaniem spuścili wzrok. Dla nich i tak byłem już martwy. Nikt nie wykrzesał z siebie ni krztyny współczucia. Żołnierze nie wiedzieli, jak się zachować. Czy pocieszać, czy udawać, że nic się nie stało. Ale ich rozumiałem. Voss po raz kolejny udowodnił, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, bo zamiast tachać mnie ze sobą, zamówił ze statku matki transport medyczny. Jakbym został ranny. Na tę chwilę separacja była chyba najrozsądniejszym posunięciem. Wszyscy musieliśmy przyzwyczaić się do nowej sytuacji, zadzierzgnąć niewygodne więzy, wzbudzić wzajemne zaufanie. Do tego oto stroga, o oczach równie pomarańczowych co cała zbroja, którego ujrzałem w lustrze przed sobą.